Wczorajszy odcinek mocno dał się nam we znaki. Mimo objazdu, który, co się rzadko zdarza, skrócił nasz etap o kilka kilometrów. Czujemy dzisiaj pewne zmęczenie i doświadczamy lekkiego kryzysu związanego z tym zmęczeniem, a przed nami jedna z najdłuższych tras tegorocznej wyprawy, blisko 80-kilometrowy odcinek do miejscowości Rabla, to już po włoskiej stronie granicy. Na początku czeka nas kilkukilometrowy podjazd na przełęcz Resen Pass. To przełęcz, która oddziela Austrię i Włochy, a jednocześnie oddziela zlewisko Morza Czarnego od zlewiska Adriatyku. Po przejechaniu przełęczy będziemy kierować się do doliny rzeki Adyga i tam już powinno być z górki. W ten niepozorny sposób wjeżdżamy do Włoch, a tutaj, jak widzimy przed sobą, będziemy spodziewać się wkrótce deszczu. Przełęcz Resen Pass wita nas deszczem, który z każdą chwilą staje się coraz bardziej solidny, więc będziemy musieli szukać jakiegoś miejsca schronienia. Ponieważ niebo zachmurzyło się na dobre i zaczął padać dość intensywny deszcz, postanowiliśmy przeczekać. Na szczęście w pobliżu był przydrożny bar, więc skorzystamy z okazji i napijemy się kawy. Ponieważ pogoda nie poprawia się, a prognozy wskazują, że jeszcze minimum 3 godziny ma padać deszcz, musimy wyjąć sprzęt przeciwdeszczowy i oswajać się z myślą o jeździe w deszczu. A we Włoszech sucho, więc mimo deszczu trawę zawsze warto podlać, a przy okazji i nas. A przed nami jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w trakcie dzisiejszego etapu. Po drugiej stronie jeziora wystaje samotna dzwonnica. To wszystko, co zostało po wsi zwanej Graun, zalanej w latach 50., gdy budowano tutaj zbiornik wodny. Według legendy w zimowe noce wciąż słychać tam bijący dzwon, chociaż sam dzwon zdjęto przed zatopieniem kościoła. Przejeżdżamy przez zaporę, która spiętrza tę wodę, a przed sobą widzimy 3 potężne syfony przelewowe, ale do tego, aby woda przez nie się przelewała, jeszcze sporo brakuje. Od zalewu, czyli mniej więcej od miejsca, gdzie rzeka Adyga bierze swój początek, cały czas zjeżdżamy, czasami dość ostro, także nawet pojawiają się ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę.
Jadąc doliną rzeki Adyga, nieustannie otaczają nas góry. Z tego miejsca mogą wydawać się niepozorne, ale niemal wszystkie wznoszą się na wysokość ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Północna część Doliny Adygi, jak pamiętamy z poprzednich naszych wyjazdów i jak widzimy teraz, to ogromne obszary zajęte pod uprawy jabłoni. A im dalej na południe, tym te sady stopniowo ustępują miejsca uprawom winorośli. Słońce wyszło zza chmur, deszcz przestał padać i mimo, że na popołudnie znowu zapowiadane są opady deszczu, to jednak zdejmujemy i kurtki, i ochraniacze przeciwdeszczowe. W miejscowości Lasa można natrafić na pozostałości rzymskiego akweduktu z II wieku naszej ery. Choć obecnie widoczna drewniana część to współczesna rekonstrukcja, sam akwedukt jest autentycznym rzymskim zabytkiem. Jadąc doliną, napotykamy na pewien kontrast. Na dole widzimy sady pełne dojrzewających jabłek, a gdy spojrzymy wyżej, na górskich szczytach wciąż leżą płaty śniegu. To zestawienie letniego ciepła w dolinie i zimowego krajobrazu w górach robi dość duże wrażenie. Mijamy zakład przetwórstwa owocowego i dziesiątki kontenerów przygotowanych na zbiór jabłek. Powoli alpejski krajobraz ustępuje miejsca śródziemnomorskiemu. Słyszymy coraz więcej cykad, a w zasięgu naszego wzroku coraz częściej pojawiają się winnice. W tym miejscu, około 10 km przed końcem dzisiejszego odcinka, Adyga jest już dość szeroka, ale wciąż zachowuje charakter górskiej, rwącej rzeki. Taką sympatyczną, wydzieloną drogą rowerową wjeżdżamy do Rabli, celu naszego dzisiejszego odcinka. Dotarliśmy do miejscowości Rabla we Włoszech. Przejechaliśmy nieco ponad 80 km, ale czujemy się znacznie mniej zmęczeni niż wczoraj, gdy pokonaliśmy zaledwie nieco ponad 40 km. Dzisiaj jechaliśmy głównie w dół i kilometry bardzo szybko nam umykały. Włochy przywitały nas deszczem. W deszczu przejechaliśmy nieco ponad 30 km, ale teraz, gdy dojechaliśmy na miejsce, możemy powiedzieć, że jesteśmy w prawdziwie słonecznej Italii.
W Rabli znajduje się wyjątkowa ciekawostka. To właśnie tutaj odnaleziono oryginalny rzymski kamień milowy, który obecnie znajduje się w muzeum w Merano. Replikę tego kamienia można obejrzeć przy hotelu Hanswirt, a tuż obok można zobaczyć fragment oryginalnego rzymskiego traktu. To niepowtarzalna okazja, by stanąć na śladach starożytnego Rzymu.